Ojciec Cassie nie jest zbirem w masce Bonniego. Wiele osób uważa, że nim jest i to bardzo popularna teoria, często uważana za jedyne możliwe wyjaśnienie. Dla mnie jest ono niepotrzebne. Dla was może tak, może powiecie, że dużo rzeczy we FNAF jest tylko po to, żeby było. Pokłócimy się trochę, bo ta myśl pojawia się w Help Wanted 2, ale też w Into the Pit, więc jest o czym rozmawiać. Czemu ojciec Cassie miałby być zbirem w masce Bonniego? Ponieważ Help Wanted 2 pokazuje nam taką maskę bez wyjaśnienia. Wydaje się znajoma. I tyle. A więc to może być drobny easter egg łączący te postacie. Jeżeli Security Breach dzieje się w 2035, to ten zbir ma teraz ponad 60 lat, a kiedy Cassie się urodziła, to miał około 50. Możliwe, lepiej żeby był młodszy, ale jak najbardziej możliwe. Wiemy, że ojciec Cassie żył podczas złotych lat franczyzy, bo zbierał pudełka śniadaniowe i pewnie więcej merchu. Kolekcjonowanie Transformerów tak go pochłonęło, że zginął. A więc mamy kolesia, który był dzieciakiem w latach 80. i jest kojarzony z maską Bonniego. Mógł więc być tym właśnie dzieciakiem z lat 80. w masce Bonniego. To prosta, logiczna teoria. Ale nigdzie nie zmierza, bo korzystanie ze starych postaci powinno mieć jakiś cel. Tym celem może być fanserwis, ale fanserwis powinien być wielki i popisowy. No i Scott jest zwykle bardziej ambitny. Patrzcie na Mike'a. Nie był z początku nikim ważnym, ale dostał następną grę i Scott tak go rozwinął, że jest teraz najważniejszą postacią w fabule, zaraz po zabójcy. Samo FNAF 4 jest świetnym przykładem, jak Scott rozwija, łączy i redefiniuje stare wątki. Żeby rozwinąć zbira z FNAF 4, trzeba odnieść się do FNAF 4, do tragedii, traumy. Jeśli ojciec Cassie ma poczucie winy, które sprawia, że jest szczególnie opiekuńczy, to już jest coś. Scott chyba nie podszedłby do tego tak psychologicznie. Mógłby zrobić z niego weterana Freddy's. Afton przymusił zbirów do tego, żeby odpracowali swoje grzechy i całe życie pracowali w jego firmie. Coś takiego byłoby, według mnie przynajmniej, bardzo w stylu Scotta. Bo Scott dał nam Henry'ego, żeby był rozwinięciem postaci oryginalnego właściciela Freddy's i dużo z nim zrobił. Połączył go z marionetką, wykorzystał go, żeby opowiedzieć historię o założycielach. Gdyby niczego takiego nie zrobił, gdyby nie miał pomysłu na postać, to by takiej postaci nie było, po prostu. Koleś z Help Wanted 2. Jego losy kręcą się wokół Mimika. Jeśli to Jeremy z Help Wanted, to Glitch Trap zniszczył go mentalnie. Jeremy ledwo uciekł, a w następnej grze szukał zemsty, wpadł w pułapkę i zginął. Później Mimik dopadł też jego córkę. I to jest bardzo prosta narracja zbudowana z elementów nowej fabuły. Jeremy jest beta-testerem gry VR i tylko to definiuje jego postać, nie jakaś tragedia 50 lat wcześniej. Nowa fabuła składa się z nowych postaci, czy to Vanessa, Gregory, Cassie, Arnold, Edwin, czy też sam Mimik. Opowiem wam historię na temat. W 2019 otarłem się o taką fanowską naprawę Help Wanted. Wątek indie dewelopera nie podobał się masie ludzi, mało kto go rozumiał, więc ktoś wymyślił alternatywę. Uznał, że gra powinna była kręcić się wokół wspomnień pracowników Freddy's. Znaleźli stróża nocnego, który przeżył, zeskanowali jego mózg, to mogło mieć pewne konsekwencje na zdrowiu, nieważne, i na bazie jego wspomnień stworzyli segmenty FNAF 1. Jeremy Fitzgerald pomógł im odtworzyć FNAF 2. Remember Jeremy znaczy przypomnij sobie. Takie Help Wanted potrzebowałoby postaci ze starej fabuły, szczególnie w odtwarzaniu FNAF 4. Aftonów już nie ma, ale dałoby się napisać historię, w której przyjaciele Mike'a widzieli więcej. Od samego Mike'a. Z jakichś rysunków, może widzieli maszyny w jego domu, może odkryli coś. Znacie Scotta. Napisałby pod to najbardziej poplątany i niezrozumiały wątek, bo w postaci Glitch Trapa opiera się o wspomnienia ze starej fabuły. To byłoby ciekawe. I opowiadam wam o tym, żeby pokazać, co jest potrzebne, żeby taki powrót starych postaci miał sens, jak mogłoby to wyglądać. Bo potencjał tutaj jest, ale nie został wykorzystany. Jeremy nie rozwija postaci zbiera. FNAF 4 nie tworzy w żaden sposób postaci ojca Cassie, nie ma tu związku. No, możecie myśleć, że przekombinowuję, a to zwykły, pusty fanserwis. Bo tak też można. To może być zwykłe nawiązanie dla fanów, bo Steel często tak robi. Łatwo przykład. Są maszyny w Pizzaplexie, czy też jest Burn Trap. Ale wciąż się nie zgadzam, bo fanserwis powinien być oczywisty. Na twarz ci rzucają El Chipa czy The Joy of Creation, rozumiesz nawiązanie, ale te rzeczy nic specjalnego nie muszą oznaczać. Z drugiej strony, pokój Mike'a czy Burn Trap to rzeczy ważne fabularnie. FNAF Film też daje dużo przykładów. Dream Theory to zabawny easter egg, który został zintegrowany z fabułą, a Sparky czy MacPad są tutaj dla hype'u. Akcja, epickość. W Help Wanted 2 tego nie znajdziemy, tutaj jest zagadka do rozwiązania, która nie jest widowiskowa i w praktyce niczego nie oznacza.
A więc nie rozwija to starej fabuły tak jak trauma po incydencie by zrobiła. Nie rozwija to nowej fabuły, jak kradzież wspomnień by zrobiła. I nie jest to też widowiskowy fanserwis. Wszystko jedno, czy ojciec Cassie jest tym zbirem. Taki fanserwis nie jest w stylu Scotta i to jest mój problem. Ale jak tamto nie ma sensu, to co ma sens? O co chodzi z maską Bonniego? W końcu powiedziałem, że coś powinna oznaczać i mam odpowiedź, chodzi dosyć nudną. Ta maska potwierdza, że w Help Wanted 2 gramy ojcem Cassie. No bo skąd my niby wiemy, że to ta sama postać? Wiemy to dlatego, że historia ojca Cassie z ruin i historia pracownika Help Wanted 2 są do siebie bardzo podobne. Pracuje w Pizzaplexie, ma fazręcz, zbiera merch, jest kojarzony z postacią Bonniego, oboje zaginęli niedługo przed ruin. Te wskazówki wyjaśniają bardzo prostą prawdę. Ten koleś, tamten koleś, to ten sam koleś. A ze zbirem było tak, że fani od razu domyślili się, że ojciec Cassie jest kimś ważnym. Gra za dużo o nim mówiła, ale nie wiedzieliśmy, gdzie to zmierza. Help Wanted 2 jeszcze nie było i wtedy zbir w masce Bonniego był dobrym typem. A potem dostaliśmy maskę i dla wielu osób maska potwierdzała nasze przypuszczenia. Ale nie podoba mi się ta logika, bo ona się łączy z FNAF 4. Help Wanted 2 powinien po prostu łączyć się z DLC Ruin. Ojciec Cassie to protak Help Wanted 2. Mamy dużo dowodów za tym pomysłem i zmierza on do konkretnej narracji. Do zbira prowadzi nas tylko maska. Jedna zmienna, bez żadnej narracji. Można się doszukiwać symbolizmów, bo pewnie właśnie tutaj zginął Bite Victim. Karma dopadła zbira, ale to jest za mało. To musi się jakoś do narracji odnieść. A narracja jest taka, że ojciec Cassie walczy z Glitch Trapem. Fajnie się to łączy z Jeremym Help Wanted. Nigdzie się to nie łączy z FNAF 4. Podobna sytuacja jest w Into the Pit, gdzie mamy starą maskę Freddy'ego w domu Oswalda i powstały teorie, że jego ojciec to zbir Freddy. Ale to już w ogóle bardzo płytki wniosek, bo ta maska nawet ważna nie jest. Gra na nią większej uwagi nie zwraca. W mieście istniało kiedyś Freddy's, nie Fredbear's, i wiemy, że ojciec Oswalda chodził tam za dzieciaka. Tyle jest ważne. Nie ma w tej historii związku z FNAF 4. Nie ma powodu, żeby tego połączenia się doszukiwać, ale ludzie próbowali, bo Into the Pit wyszło zaraz po Help Wanted 2, więc cały czas było głośno o zbirach. Może Scott chce pokazać losy każdego z tej czwórki. Może następny będzie zbir Chica. Gdyby nie cały ten ruch, to nigdy by nie połączył Into the Pit ze zbirami, bo nie ma tu niczego wartego uwagi. Szczególnie poirytowało mnie takie twierdzenie, że Into the Pit jest niekanoniczny, bo tutaj się o książki kłócimy cały czas, ale mimo to ojciec Oswalda jest paralelą do zbira w masce Freddy'ego. To jest okropnie głupie, bo nie ma takiej opcji w ogóle. Albo jest zbirem, albo nie jest, bo czym jest ta paralela, o której tu mowa? Co jest między nimi podobne, bo maska to za mało. Tak bezmyślne łączenie postaci ze sobą czy wołanie o paralele szczególnie mnie irytuje. Into the Pit opowiada o tragedii. Ojciec Oswalda niechętnie mówi o Freddy's, bo coś tam się stało. Oczywiście mówi o zabójstwie dzieci, a nie o The Bite to Fatty Free. Nie ma tu niczego, za co można by się złapać, żeby coś takiego twierdzić. Nie ma tutaj zbira w masce Freddy'ego. I to cała moja myśl na dzisiaj. Ona siedzi mi w uchu od dawna i niby to nic ważnego, nie jest to jakoś żywo dyskutowane i nie psuje mi żadnej teorii, ale to jest jedna z wielu krytyk, które ma ogólnie wobec teorii w ostatnim czasie. Ma to znaczenie, do czego myśl zmierza. Jeśli nigdzie nie zmierza, jeśli autor nic nie miał na myśli, to czy ta myśl w ogóle istnieje? To nie musi być nic fabularnie ważnego. To może być fanserwis, hype, ale to też nie może być bezmyślnie rzucane na lewo i prawo. Odpowiedź zazwyczaj jest dużo prostsza. Maska Bonniego na przykład łączy protagonistę Help Wanted 2 z ojcem Cassie. My to już wiedzieliśmy, ale doszukujemy się jakiegoś innego znaczenia w masce. Ale jeśli chodzi o headcanony, to droga wolna. Nic złego w interpretacji, w fanfiku, w którym ojciec Cassie jest zbirem w masce Bonniego, bo to jest ciekawy pomysł, ale nie jako teoria. Jestem pewny, że Scott nie miał niczego takiego na myśli. Na dzisiaj dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was do moich poprzednich odcinków, bo zrobiłem dużo omówień sekretu Mimika, z których jestem bardzo dumny. I do zobaczenia następnym razem.